Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Dzisiaj powiem wam o 5 złych typach artystów. Powiem wam też oczywiście, dlaczego uważam ich za takie wielkie zło, co jest z nimi nie tak. Więc chciałabym, żeby ten filmik był nie tylko humorystyczny, ale również taki pouczający, ponieważ daje troszkę do myślenia. Zapraszam was do oglądania. No to teraz ludzie będą mówić, jak świetnie rysuje. Cwane. Okej, pierwszy typ, czyli atencjusz, jest typem chyba, który każdy zna. Jeśli siedzicie na Facebooku, śledzicie jakieś grupy, to wiecie, że niektórzy piszą, że ach, no niestety, ale mi nie wyszło, taka brzydka jest ta praca. No nie wiem, ja zazwyczaj, kiedy uważam, że coś jest brzydkiego, po prostu tego nie wstawiam, więc pisanie tego typu teksty są już na tyle znane i każdy wie, że taka osoba po prostu szuka atencji, szuka tego, żeby ją pocieszyć, żeby powiedzieć, nie no co ty, rysujesz tak wspaniale i fantastycznie. I teraz tak, co nam to w ogóle daje? Podbudowuje jakoś tam nasze ego, okej, może ktoś potrzebuje jakiegoś tam wychwalenia, żeby później dalej rysować. To jest dość takie logiczne, ale z drugiej strony, jeżeli nie znajdzie się ani jedna osoba, która powie, jaki jest błąd w danym rysunku, nie da pouczającej po prostu krytyki, no to co ta osoba się właściwie nauczy? No niczego. I tak naprawdę, no trochę wieśniasko to wygląda. Umówmy się, że nie piszemy tak, bo to po prostu wygląda źle. Głupio. Tyle. Jak polepszyć jakość swojego rysunku? Wiem, może napiszę do kogoś, kto rysuje lepiej i spytam się o rady. Kurde, podstawy, rysowanie jakichś brył? Kurde, nie chce mi się. Dobra, nieważne. Będę rysować. Coś ogarnę. O, tak, na pewno. Teraz myślę, że o wiele lepiej mi poszło. Wiem. Wyślę jeszcze raz i zobaczymy, co powie, bo uważam, że niebo i ziemia. Ekstra. Ambitny inaczej. O co chodzi właściwie z tym ambitnym inaczej? To jest akurat już z mojego takiego doświadczenia. Akurat wy możecie nie wiedzieć do końca o co chodzi, jednak ja spotykam się z sytuacjami, w których ktoś prosi mnie o radę, chce, żebym po prostu pomogłam mu jakoś w tej drodze edukacji, gdzie ja bardzo chętnie odpisuję na takie tematy, chcę, żeby po prostu ludzie się rozwijali. Sama przecież miałam też spore problemy i lawirowałam trochę w kółko, nie rozwijając się, ale też przy okazji miałam niezły wycisk, jeśli chodzi o trening rysowania. Po prostu opracowałam sobie już jakiś taki swój własny sposób na naukę rysunku i lubię się tym dzielić z innymi. Jednak kiedy widzę, że ktoś pyta się, co zmienić, a potem tego nie zmienia, potem nie stosuje się do ani jednej z moich rad, to ja się zastanawiam, co ja mam powiedzieć na taki rysunek. Naprawdę miałam sytuację, w której mówiłam dosłownie o podstawach, mówiłam o bryłach i dostałam nie bryłę. Dostałam nagle znowu człowieka, który był tak samo źle narysowany jak wcześniej. A minęły gdzieś właśnie też około tak 2 miesięcy. Coś duży był odstęp czasowy. Nie było ani jednego postępu. I ja się zastanawiam, co ta osoba chciała osiągnąć. Co chciała usłyszeć? Że jest źle? Nie róbcie tak. Jeżeli chcecie korzystać z rad osób, które są bardziej zaawansowane, które są bardziej doświadczone, to po prostu stosujcie się do tych rad, bo skoro te osoby osiągnęły jakiś efekt, to jeżeli będziecie rysować tak jak oni, to znaczy, że wy też możecie coś tam zmienić. Ale jeżeli cały czas będziecie się uparcie trzymać swoich metod, nie będziecie stosować się do tych rad, bo nie wiem, nie chce wam się pudełka narysować, za to fajnie jest rysować człowieka, to nic wam z tego nie wyjdzie. Bardzo mi przykro, ale podstawy są w każdej dziedzinie i jeśli się je olewa, to się po prostu nic nie osiąga.
Wymyślę coś, wymyślę. Nawet zaraz coś mi przyjdzie do głowy. Myśliciel. To nie jest może jakiś tam strasznie zły typ osoby, no bo nic strasznego się tutaj nie dzieje, po prostu ktoś, załóżmy, siedzi bardzo długo przed kartką, czy przed tabletem i zastanawia się, co narysować, jednak jest to bardzo krzywdzące dla naszego czasu. Wena nie przyjdzie tako znienacka, znaczy może i przychodzi, ale nie w tym rzecz. Jeśli chcemy coś tworzyć, to musimy czerpać też inspirację, musimy obserwować świat. I żeby to zrobić, to trzeba też czasem wyjść z domu. Tak robili kiedyś artyści, że bardzo dużo podróżowali, bardzo dużo się uczyli, zdobywali wiedzę dosłownie w każdej dziedzinie tylko po to, żeby czerpać z czegoś inspirację, a potem coś tworzyć. Czyli nie patrzyli się na puste płótno, bo to by im nic nie dało, tylko wychodzili z domu. Wy też starajcie się po prostu, jeżeli nie macie weny, a macie na tyle dużo wolnego czasu, żeby siedzieć i gapić się w kartkę, że po prostu zróbcie sobie przerwę, zróbcie coś innego, coś, co nie jest związane właśnie z rysowaniem. Możecie też obejrzeć film, wyluzować się, cokolwiek, ale kiedy to zrobicie, to w pewnym momencie nawet nie zauważycie, kiedy nagle pomysł przyjdzie sam do głowy. Co? Rysunek 60 godzin? Debile czy debile? 15 minut, 20? Nie więcej. Ja wam kuźwa pokażę, artyści. O, ale musi być jeszcze cień. Cieniuję troszkę. A się znać, a nie. Nawet mniej niż 15 minut. I co? Widzicie, że ten sam efekt? Widzicie ten sam efekt? Ha? No. 60 godzin, kurde, zmarnowane życie. Szybki build to nie jest nic dobrego. Osoby, które mają predyspozycje, które świetnie rysują, a ja już spotykałam się z takimi osobami, które miały niesamowity potencjał, ale nie potrafiły wysiedzieć wielu godzin przed rysunkiem. Wręcz uważały, że to jest nienormalne siedzieć wiele godzin przed rysunkiem. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo wszyscy wielcy artyści malowali przez wiele godzin, przez wiele dni, albo nawet i miesięcy. Wszystko zależy, co to jest. Ale jeżeli ktoś z was jest na tyle ambitny, że chciałby tworzyć jakieś hiperrealistyczne prace, no to przepraszam, ale 15 minut wam nie wystarczy. Musicie naprawdę długo nad tym siedzieć. Jeżeli jesteście zbyt szybcy, nie lubicie nad czymś siedzieć tak długo i dłubać w miejscu, to po prostu dokładne ilustracje czy hiperrealistyczne rzeczy nie są dla was. Możecie rysować, nikt wam nie zabroni. Też nie musicie się zmuszać do tego, żeby siedzieć nie wiadomo ile. Może po prostu powinniście wziąć się za inny typ tworzenia. Jednak ja uważam, że powinno się mimo wszystko rysować w poprawny sposób, czyli nauczyć się tej cierpliwości do rysunku, nauczyć się tego, że jednak siedzimy dłużej nad daną pracą, nie po to, żeby się zamęczyć, tylko po to, żeby po prostu, kiedy potraficie narysować coś hiperrealistycznie, to potem już możecie sobie iść jaką drogą chcecie. Możecie też malować szybko, długo, obojętnie, ale żadna osoba, która rysowała przez parę minut, nie dorobiła się czegoś niesamowitego. No chyba, że jakieś abstrakcje miała farta albo znane nazwisko, bo to też często tak bywa. Ale jeżeli wy musicie akurat zaczynać tak naprawdę od zera i musicie sami się starać, żeby coś wam po prostu wyszło, to szybkie rysowanie to tylko ćwiczenia, jednak ta końcowa praca, która mogłaby być właśnie waszą dumą, nie może trwać tak krótko. Wstydliwiec. Tutaj może parę osób mogłoby być bardzo złe, że uznaje wstydliwca za złą osobę, złego artystę, no bo przecież każdy może rysować i nie każdy musi to publikować i to jest rzecz oczywista. Jednak ja mówię tutaj o konkretnej osobie, bo są tacy, którzy lubią rysować dla siebie i mają gdzieś pokazywanie to innym. Nie sprawia im to radość, nie cieszą się z tego, mają zupełnie inne priorytety. Okej, ja tam nie wnikam w czyjeś życie. Mnie bardziej chodzi o te osoby, które mają niesamowity potencjał, chciałyby pokazać to światu, chciałyby się tym dzielić, chciałyby może pracować jako rysownicy, malarze, graficy, coś w tym stylu, ale niestety boją się krytyki. I
ten ich charakter, ta ich blokada powoduje, że oni mogą bardzo wiele stracić, że pragną czegoś, ale nie mogą tego dostać, bo ich charakter na to nie pozwala. I ja spotkałam się z osobami, które niesamowicie rysowały, no po prostu jak profesjonaliści, tego nikomu nie pokazywali, nikomu. Ja byłam zszokowana, że jest taka po prostu śmieszna rozbieżność, że są osoby, które nie potrafią rysować, albo są osoby, które mają bardzo małe doświadczenie w tym, jednak są odważne, potrafią to pokazywać, nawet potrafią dawać rady i uczyć innych, co to jest już w pewnym momencie krzywdzące, zależy kto to robi. A są osoby, które są w tym świetne i są nieznane. Ja myślę, że powinno być zupełnie inaczej, że powinno być na odwrót i chciałabym, że jeżeli jesteście właśnie takim typem osoby, żebyście się otworzyli na to. Nie bójcie się tej krytyki. Hejterzy to po prostu debile i uznajcie po prostu coś takiego, że jeśli ktoś was hejtuje, ale nie daje wam konstruktywnej krytyki, to znaczy, że w ogóle nie trzeba się tym przejmować. Jednak wasze prace powinny być pokazywane, jeżeli są dobre, bo jest wiele osób, które chciałyby to oglądać. Ja sama przeżyłam takie doświadczenie, że pokazywanie swoich prac, publikowanie ich jest naprawdę rzeczą pozytywną i nie chciałabym, żeby było inaczej. Chociaż spróbujcie. Najpierw możecie zacząć od najbliższych, od znajomych, albo od Discorda, bo my osobiście mamy Discorda, gdzie mamy zakładkę Wasza twórczość i tam jest taka nasza osobista społeczność, która naprawdę jest bardzo sympatyczna, są to mili ludzie i jeżeli chcecie po prostu publikować, ale nie chcecie za bardzo tak wychodzić na świat, to może zaczniecie właśnie od tego Discorda. Ja też z chęcią bym zobaczyła Wasze prace. Nie wstydźcie się, nie bójcie się, otwórzcie się na ludzi, naprawdę warto. To będzie tyle z tych 5 złych typów artystów. Dajcie znać, czy Wam się ten filmik podoba. Dajcie lajka, napiszcie w komentarzu. Chciałabym po prostu wiedzieć, czy powinnam nagrywać tego typu filmy, ponieważ mam pomysły na to, żeby zrobić może jeszcze więcej odcinków właśnie o takiej tematyce. Przy okazji chciałabym pokazać Wam listę naszych wspaniałych patronatów. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Teraz będzie nowa paczuszka, jestem już w trakcie jej robienia. Będzie ona bardziej digitalna, co oznacza, że będzie więcej też wersji nudesów, bo tak, każda grafika, która jest przeze mnie wykonywana, później jest jeszcze w tych wersjach coraz bardziej rozebranych, więc tam jest nawet kilka etapów. I tym razem to się naprawdę strasznie narobi, bo zazwyczaj mam jedną grafikę do przerobienia, a teraz mam aż 3. No, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I oczywiście zapraszam nowe osoby, które są zainteresowane właśnie wsparciem nas. To będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. I do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!